Od cukrowni po blok energetyczny. Co je łączy? SCADA, PCS7 i mój dzisiejszy gość, czyli Kamil Jastrzębski. Przyszedł do nas z pełnym arsenałem doświadczeń. Posłuchaj tej historii. Witaj w kolejnym odcinku z serii Automatyk na froncie. Moim gościem jest Kamil Jastrzębski, twórca automatycznego podcastu, specjalista od DCS-ów, PCS7, specjalista od Profinet, Profibus oraz byłego trenera EMT Systems. Rozmawiamy o jego drodze w automatyce przemysłowej, o projektach w cukrowni, na blokach energetycznych oraz pracy z DCS-ami w JK Automation. Konkret dzisiaj, zero teorii, więc zaczynamy. Witajcie, mam przed sobą Kamila Jastrzębskiego, prowadzi automatyczny podcast. Na pewno już słuchaliście niejednej jego rozmowy na YouTubie czy na Spotify. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drodze Kamila w automatyce przemysłowej. Cześć Kamil. Cześć Łukasz, dzień dobry, witam. Właśnie mam zawsze problem, bo mam wrażenie, że podcastu słucha się na słuchawkach, albo to jest takie, wiesz, takie 1 do 1, dlatego ja zwracam się zawsze do słuchacza, ewentualnie słuchaczki, także witam cię serdecznie. Super. Powiedz mi, kim jesteś, co robisz aktualnie i gdzie jesteś w życiu aktualnie, jeżeli chodzi o automatykę przemysłową? Kim jestem? To tak najłatwiej będzie mi powiedzieć, że na pewno jestem mężem i ojcem, to tak prywatnie. Wiesz co, ja zastanawiałem się dzisiaj nad tym pytaniem, kim jestem, i chyba najlepszą odpowiedzią byłoby powiedzieć inżynier systemu, bo zastanawiałem się Mhm. nad automatykiem, zastanawiałem się nad programistą, natomiast dobrze wiesz, że w naszej branży ten zakres umiejętności, jakie musimy posiadać, na to się składa wiele branż, i to musi być trochę informatyki, trochę programowania, trochę no z fizyki też trzeba, Mhm. przynajmniej u mnie w procesowce muszę wiedzieć, jak te niektóre rzeczy tam w życiu codziennym i w fizyce działają, czyli co powiedziałem, informatyk, programista, trochę sieciowiec, no i automatyk, trochę elektryk, może z elektrykiem mniej, bo elektryk to bardziej od tych wyższych napięć. Ja uważam, że co ma Mhm. więcej niż 24 V, to trzeba uciekać, ale generalnie to ten zakres wiedzy jest dosyć szeroki, natomiast dlatego podoba mi się nazwa inżynier systemu. Nie inżynier programowania, tylko Mhm. inżynier systemu, bo wiele rzeczy trzeba zrobić i trzeba siąść przed komputerem i trzeba pogrzebać w szafie, trzeba wziąć miernik, trzeba wziąć narzędzia, czasami trzeba coś zrobić. Zresztą jeszcze zajmuję się diagnostyką sieci przemysłowych, więc tutaj to część bardziej taka, gdzie rzeczywiście te manualne rzeczy się liczą mocno. No i do tego trzeba no myśleć, no myślę, że w większości zawodów trzeba myśleć, także no ja bym się określił jako inżynier systemu. Okej. Skłaniając się, inżynier systemu, automatyk, natomiast na pewno nie jestem informatykiem. Nie wiem jak u ciebie, ale ja mam znajomych i jak nas E, nazywają U mnie jest informatykami, to ciekawe, się bo ja akurat jestem informatykiem, jestem okej. pełnoprawnym informatykiem, bo ja skończyłem studia informatyczne i na samym końcu uciekłem w przemysł, w przemysłowe systemy informatyczne, więc u mnie informatyk się zgadza, bardziej później już automatyka. Dobra, ale powiedz, ty w takim razie siedzisz w procesówce, więc ty jesteś po drugiej stronie obozu, jeżeli chodzi o SCADY, o wizualizację, bo ja bardziej siedzę w maszynówce, gdzie jest osobno SCADA, osobno jakaś automatyka, PLC i tak dalej. U ciebie jest to zarządzanie procesowe, czyli trochę inny kawałek chleba. Zgadza się? Czy Eee, również WinCC maszynowe? Jak to u ciebie wygląda? Wiesz co, ja w dużej mierze działam na DCS-ach. DCS-y, Głównie czyli mhm, Distributed Control System, systemy rozproszone. Specjalizuję się w Simatic PCS7. I to jest taki combine, to jest wszystko ze sobą sprzężone. Natomiast no, zdarzają się procesy czy aplikacje, w których osobno stawia się sterownik i osobno mhm, buduje się aplikacje. Mm, Wszystko zależy, na co klient chce przeznaczyć swoje pieniądze. Czy chce przeznaczyć pieniądze na inżyniering i mieć wszystko mhm, zestandaryzowane, wtedy płaci za PCS-a, a mhm, jeżeli
chce zapłacić mniej i woli zapłacić za robotę inżynierską, albo projekt nie jest tak duży, że można go wykonać w taki sposób, to tak. Natomiast kiedyś pamiętam jeszcze dawno temu, jak pracowałem w centrum szkoleniowym w Gliwicach i miałem kursantów właśnie na PCS-ie 7, to Mhm. pamiętam, że oni z północy Polski przyjechali, chyba z Gdańska, oni coś w przemyśle papierniczym robili, teraz już dokładnie nie pamiętam, ale pamiętam rozmowę, że oni przyjechali poznać, zobaczyć PCS-a, bo oni robią projekty, w których PCS jest wykorzystywany, natomiast u nich w firmie mają przygotowane szablony, bloczki, template'y i tak Mhm. dalej, ale klepią to mimo wszystko osobno sterownik i osobno wizualizacja. W PCS-ie to wygląda w ten sposób, że jeżeli masz na przykład blok napędowy, no napędy, silniki wszędzie są wykorzystywane i Mhm. w maszynówce, i w procesówce, to ten napęd jakieś sygnały wejścia, wyjścia ma. W jaki sposób, inaczej blok takiego napędu musi mieć jakieś sygnały wejścia, wyjścia, tak? Mhm. Czyli steruj stycznik, czy tam daje rozkaz, czy słowo sterujące do falownika, ale też jakieś sygnały zbiera i na tej podstawie wypracowuje jakieś sygnały wyjściowe. Do tego, jak masz taki blok, to ty musisz przygotować wizualizację, musisz doklepać jakąś stacyjkę, musisz Zgadza ręcznie się. Mhm. podłączyć. Oczywiście tam pewnie z doświadczeniem już masz jakieś tam schematy przygotowane, że to się robi dużo szybciej i łatwiej, ale jeżeli mielibyśmy zacząć od zera, no to jest dużo pracy. Wszystko pojedynczo trzeba podłączać, do tego trzeba skonfigurować jakieś alarmy. Natomiast w PCS-ie czy w DCS-ie to wygląda w ten sposób, że wyciągasz taki blok do sterownika, oczywiście podłączasz sygnały wejść-wyjść do odpowiednich modułów wejść-wyjść, zgodnie ze schematem, wykonujesz kompilację i dzieje się magia, bo I się ikonka pojawia. pojawia ci Dokładnie. się na odpowiednim ekranie i włączasz runtime'a, klikasz ikonkę, wyświetla ci się stacyjka i możesz sterować. Także to jest. Czyli ty jesteś magikiem, ja jestem inżynierem. A ja ci powiem, wszyscy jesteśmy magikami. Rozmawiałeś jakiś czas temu z Piotrkiem Trzacichlebem. On u mnie w podcaście kiedyś mówił, że wszyscy automatycy to są jak Harry Potterzy, którzy czarują, bo nikt nie wie, co my tam w tych komputerach robimy. Także to Dokładnie. jest interesujące. Natomiast jak jeszcze jesteśmy przy magii, to bardzo ciekawa a, historyjka. Co prawda kolega, który z Holandii, z którym robiliśmy projekt, opowiada, że kiedyś pojechał na obiekt i on widzi, że tam mechanika jest niedorobiona, jakieś tam brakowało konwejerów, przenośników i podchodzi technolog, Roel miał na imię ten kolega z Holandii i mówi do niego: Roel, a czy nie mógłbyś tam jakiegoś bita u siebie w sterowniku włączyć? A on mówi: tak, włączę i ten przenośnik tam się pojawi, tak? Co ludzie naprawdę. Dokładnie. To było niesamowite, bo czasami jakąś symulację się włącza albo coś tam się zbypassuje i tak Mhm. dalej, to wiele rzeczy można zrobić, ale Ale już mechaniki nie ominie. fizycznego A po świata nie zastąpimy. Poszliśmy trochę dalej, ale może wróćmy i powiedz, skąd w ogóle się znalazłeś w automatyce przemysłowej? Czy to było coś, co, chciałeś, nie wiem, się uczyć, poszedłeś do technikum na automatyka, później na studia i od zawsze wiedziałeś, że chcesz być automatykiem, czy mimo wszystko ta twoja historia wejścia była jakaś inna? Wiesz co, myślę, że wiedziałem, natomiast historia moja zaczęła się, jak zaczęły się znaczy moja historia związana z taką elektroniką, z komputerami zaczęła się od momentu, gdy zaczęły pojawiać się pierwsze komputery. Am, Pierwsze komputery w Polsce takie dosyć już powszechne, bo to na początku to były drogie zabawki, ale pierwsze komputery, no to człowiek zaczął się inaczej. Pierwszy komputer jak dostałem, to jeszcze z Windowsem 9.5 było, Mhm. i pamiętam taką sytuację, że miałem takiego starszego kolegę, który u mnie w bloku mieszkał i tak moi rodzice się kumplowali, i jak dostałem ten komputer, to pamiętam, on przychodził coś tam naprawiać czy tam pokazywać i pamiętam, że znalazłem katalog, który się to były czasy, kiedy dyski były bardzo małe i ten katalog nazywał się Windows i on bardzo dużo miejsca zajmował.
Mhm. I stwierdziłem, że ja wcale go nie potrzebuję. No tak, no. Że ja wcale go nie potrzebuję i ja go wyrzuciłem. Ja go wyrzuciłem, chyba nie wszystko dało się usunąć, ale no, już komputer się nie chciał uruchamiać. I pamiętam wiele rzeczy takich, już nie pamiętam, ale z tym Windowsem to było takie, bardzo mocno mi zapadło w pamięć i ten kolega przychodził, Windowsa instalował, to było po angielsku, dla mnie to była czarna magia zupełnie, ale on mówi: słuchaj, już tyle razy u ciebie byłem, ci to instalowałem, że ty następnym razem sobie poradzisz sam. E, I tak się zaczęło. Później wiesz, no było kupywanie sobie, montowanie samemu tego komputera, później pomaganie znajomym wokoło, bo to Mhm. tak łatwo przychodziło. Ja nie wiem, do tej pory wiele rzeczy tak łatwo przychodzi i wszystko można dzisiaj znaleźć w internecie albo, nie wiem, ta technologia związana z komputerami, no wydaje mi się, że, no nie stwarza mi żadnych problemów. No i tak, i kończyłem szkołę podstawową i wszyscy w rodzinie się zastanawiali: „Co teraz informatyka? Tak, tutaj na informatykę musisz iść” i tak dalej. A ja sobie wymyśliłem, że ja nie chcę być informatykiem, ja chcę być automatykiem, bo informatyk siedzi przed komputerem i tyle. No, dokładnie. A ja jakoś już wtedy wiedziałem, mi się to do końca nie ale informatyk tyle pieniędzy zarabia, to jak się wykształcisz, będziesz specjalistą. Ja nie miałem świadomości, czy automatyk zarabia mniej, czy więcej, Mhm. ale nie podobało mi się to, że będę siedział przed komputerem i będę klepał i tak jakoś to widziałem, że informatyk to jest osoba, która siedzi w tych komputerach i specjalnie więcej nie robi. Natomiast wydawało mi się, że proces czy produkcja nigdy się nie skończy, że ludzie, a Mhm. tym bardziej to były lata 90., przełom lat 90., jakoś tak. Tak. 90., 2000, no to stwierdziłem, że no będziemy się rozwijać. Tutaj ten proces, no my byliśmy zamknięci w komunizmie, więc ten nasz proces ta nasza procesówka, przemysł był bardzo, nie bardzo no w kiepskiej kondycji był, tak? Mhm. I jak się jeździło, a miałem takie doświadczenia, że jeździłem z ojcem do Niemiec, to widziałem, jak tam u nich to wygląda, tak? Więc Mhm. mieliśmy dużo do zrobienia w Polsce, więc stwierdziłem, że tutaj zawsze będzie praca i będzie można fajne rzeczy robić, tym bardziej, że te rzeczy jak się zrobi, to później widać. To Mhm. widać, bo informatyk jak pisze jakiś driver, jak piszesz, jakąś funkcję, to możesz, nie wiem, jakąś aplikację do bankomatu pisać, albo jakiś wycinek tylko tej aplikacji, to tego nie widać. No nie ma się specjalnie czym pochwalić, a tutaj mam wrażenie, że człowiek jak jedzie uruchamiać czy maszynę, czy proces, to on widzi i później mogę powiedzieć: „Słuchaj, a tam u ciebie prąd w gniazdku to z tej elektrowni, którą ja uruchamiałem”, nie, więc No, dokładnie. Ja albo z ja ja mam brata programistę, przerwę ci, i u niego jest, wiesz, te mikroserwisy, mikro coś tam, nie? I jak on mi tłumaczy te mikro, które buduje przez miesiąc czasu, żeby cokolwiek zrobiły, Grzesiek, jakie to mikro, jak ty miesiąc czasu siedzisz i tworzysz coś, co będzie później tam jakąś delikatną rzecz robić. Ja w wizualizacji robię i po jednym dniu ja widzę efekty mojej pracy. Ty w mikroserwisie miesiąc czasu klepiesz kod. No i dlatego te mikroserwisy u mnie również nie zadziałały, nie? no Ale już tak, cię nie przerywam. nie, ale bo to mikroserwisy, no, pamiętam na studiach na jakichś mikrokontrolerach się bawiliśmy, nie? To tam wszystko trzeba od podstaw, musisz wszystko obsłużyć. Oczywiście wiadomo, jakieś biblioteki się ściągnie, ale to trzeba wszystko znać. No, tutaj trochę nas producenci sterowników, zastępują i wyręczają, bo oni nam generalnie, ten język niskiego poziomu, tak? Mhm. Assembler to jest niskiego poziomu, no zastępują. Dzięki temu mamy jakiegoś ladera, mamy FBD, czy nawet w jakimś ST możemy pisać, ale to Mhm. już nie musimy się bezpośrednio, nie wiem, odwoływać do wejść, wyjść, czy pisać jakieś drivery, to wszystko jest, zrobione. Dokładnie. Także wracając do mojej historii, to stwierdziłem, że pójdę do technikum koło mnie we Wrocławiu, bo we Wrocławiu mieszkałem, było bardzo dobre technikum przyzakładowe. Kiedyś taka firma jak Elwro działała, myślę, że starsze osoby Mhm. mogą kojarzyć. E, Komputery Odra całkiem niezłe. Ktoś może pomyśleć, że trochę bajduże, ale to była dobra, całkiem niezła konkurencja IBM-a, także no, Mhm. kiedyś
kiedyś, a mieliśmy w komputerach, w Polsce całkiem niezłe tradycje. No i ta szkoła miała całkiem dobre opinie, no to taka, tak powiedzmy, liberalna szkoła, jeśli chodzi o elektronikę. No i poszedłem do technikum elektronicznego, specjalizacja automatyka przemysłowa. Także tak to wyglądało. No później kolejnym etapem były, studia na Wydziale Elektroniki, automatyka i na kierunku automatyka, robotyka ze specjalizacją systemy informatyczne w automatyce. Także, no trochę tego jest, no elektronik, informatyk i automatyk. Dobra, a jak po studiach udało się dość szybko znaleźć pracę? Już gdzieś To tam na jest studiach? nie. Powiem ci, że na studiach to, pracowałem i takie dorywcze roboty. Elektrykiem byłem, w domkach Mhm, jednorodzinnych żeśmy elektrykę kładli, ale nie. Na studiach, słuchaj, nie pracowałem w zawodzie, do innych prac się garnąłem. Tam operatorem wtryskarki nawet byłem. mhm, Także, takie raczej mi się nie udało znaleźć, pracy w zawodzie. Nie wiem, nawet nie myślałem chyba wtedy, że można pracować w zawodzie. Zresztą to były czasy, kiedy z tą pracą było dosyć trudno. To nie tak jak dzisiaj, że wiesz, że nawet się zatrudnia studentów, na trzecim roku, żeby już coś wiedzieli. Tym bardziej to mhm. to opodatkowanie dosyć korzystne jest dla osób do 25 roku życia, którzy się uczą, więc to Chyba zachęca, 6. czy do 26, ale no to zachęca, przedsiębiorców do zatrudniania, mm, studentów. Sam miałem takie epizody, że zatrudniałem właśnie, osoby jeszcze uczące się, no bo to Mhm, one sobie więcej zarabiają, bo nie muszą podatku płacić i tak dalej. Ale, tak, więc, na studiach nie, natomiast już na ostatnim, słuchaj, semestrze, kiedy został mi tylko jeden przedmiot, praca dyplomowa, to stwierdziłem, że może poszukam pracy. Może poszukam pracy i rzeczywiście zacząłem wysyłać, CV do wrocławskich, firm i powiem ci, że to była trauma dla mnie. Chodziłem na te rozmowy kwalifikacyjne. Jedna firma nawet sobie zażyczyła indeks, żeby im pokazać. No, jakoś wow. trzeba jakoś trzeba było zweryfikować, te umiejętności tego studenta. Natomiast pamiętam, że to były, takie 2 rozmowy, zapamiętałem. To były dla mnie wielkie traumy. Chyba więcej było tych rozmów, ale na jednej, pamiętam, dostałem pytanie: "Ile stopni swobody ma ciało?" Tak? Takie w przestrzeni, nie? Mówię: "Kurde, nie mam zielonego pojęcia", nie? No i tak sobie pomyślałem, że skoro nie potrafię na jakieś pytanie odpowiedzieć, to się nie nadaje i już Mhm, taka beznadzieja mnie dopadła, więc, to po co w ogóle to dalej ciągnąć, ale coś tam jeszcze gość, wypytał i tak dalej. I jeszcze inna rzecz, która mnie, em, bardzo negatywnie nastawiła do tej rozmowy, to, e, zanim poszedłem na te rozmowy, to w internecie rozeznałem, jak takie procesy wyglądają, o co rekruter powinien zapytać, więc mhm. jakieś takie prywatne rzeczy pytać, na to pan choruje, czy co pan robi i jaka jest wiara i tak dalej. I gość do mnie: "Czy pan pali papierosy?" Ja sobie myślę: "A co ma piernik do wiatraka? Równie dobrze mógłby mnie o wiarę zapytać, nie?" A ja pytam się: Mhm. "Ale w czym to?" Bo my musimy wiedzieć, ile miejsc możemy mieć w palarni. Wow. Tak. Także, ale później jak już pracowałem, to porozpytywałem się o firmę i o tego człowieka, to tak może dobrze, że tam nie trafiłem. Kolejna rozmowa, słuchaj, którą miałem, to no mój angielski w tamtym czasie to był bardzo kiepski. Ja nie miałem Mhm. możliwości, uczyć się angielskiego. Angielskiego dopiero zacząłem się w technikum uczyć. Także no, na studiach nie uczyłem się angielskiego, tylko uczyłem się francuskiego, bo sobie wymyśliłem, że wszyscy się uczą angielskiego, ja będę znał francuski, ale to też temat na inną rozmowę. No i coś tam mnie zapytał po tym angielskim i tak dalej. No, widzę, że mi to nie idzie, to ja już mówię: "W takim razie to ja dziękuję, ja już się zbieram, bo widzę, że nic z tego nie będzie". Ale nie, to pan jeszcze nie skończyliśmy, nie? Ale tak kolejna sprawa, że stwierdziłem, że nie pasuje, bo angielskiego nie znam.
I co? I wychodząc spotkałem kolegę, z którym studiowałem. Mhm. I no tylko różnica między nami była taka, że różnica no, jego średnia i jego wyniki, no to naprawdę kiepskie były, to bo na studiach byli tacy, którzy byli wybitni, dobrzy i tacy przeciętni, albo tacy, którzy się prześlizgiwali, tak? Dokładnie, no. Więc, skoro on tu pracuje, sobie myślę, no to być może mnie tam zatrudnią, tak? Ale nie pamiętam, czy się nie odezwali, czy co, ale być może sam stwierdziłem, że tak negatywnie byłem nastawiony po tej rozmowie w języku angielskim, że się po prostu nie nadaje i tak dalej. A następna firma, to całkiem nieźle mi poszła rozmowa, nawet test jakiś pisałem, chyba wszędzie pisałem jakiś test. Mhm. Natomiast niektóre pytania były tak dziwne, jak no ciało, ile stopni swobody ma ciało? No mówię: „Kurde, ja się mechaniki nie uczyłem, tej robotyki tam też niewiele było”, i tak dalej. No nic, no automatyk, programista miał być, czy to programista PLC, a nic Mhm. programowania i tak dalej. No dobra, ale poszedłem do trzeciej, czy tam kolejnej, tam sporo było tych, rozmów, no i napisałem test. W teście pamiętam było pytanie: "Napisz pseudokod do sortowania bąbelkowego czy Mhm. wybierania maksa czy minimum", jakieś takie i to miało być w pseudokodzie. Także tam czy tam człowiek średnik postawił czy nie, to tam nikogo nie Mhm. interesowało, byle wizja i koncepcja, była zachowana. I plus jeszcze jakieś pytania o RS 232 były i 422 czy 485, czym one się tam między sobą różnią. I dzisiaj jak na to pytanie patrzę, to teoretycznie znałem odpowiedź, natomiast, człowiek tego nie czuł, tak? Mhm. Ale udało mi się wtedy ten test, znaczy inaczej, no dostałem propozycję pracy i pracowałem w tej firmie. Także to początki były naprawdę I co, na naprawdę początku było PLC, HMI, czy też jakaś elektryka, szafy? Co tam robiłeś na nie, początku? nie, 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 nie. Właśnie to była bardzo ciekawa rzecz, bo ja od razu zostałem wrzucony do PCS-a. Od razu. O, to Od razu ciekawe. dostałem wrzucony do PCS-a, a no człowiek z tych kursów studenckich to tam coś wiedział o tych sterownikach, natomiast, no ja od razu zostałem wrzucony do PCS-a i pojechałem na pierwszy projekt do cukrowni, także, później było mi bardzo, bardzo trudno wrócić, czy tam przerzucić się na takie, myślenie drabinkowe czy FBD, bo już człowiek żył tymi blokami, tymi napędami, tymi takimi obiektowymi blokami, bo tam w PCS-ie Mhm. każdy obiekt typu zawór, motor i tak dalej ma swoje bloki, więc nie trzeba w sumie własnych funkcji pisać. No to tak nie trzeba, to tak nigdy się tak nie zdarzyło, żeby niczego nie dopisać, ale, od razu zostałem wrzucony do tego PCS-a, także że chyba szkolenie przeszedłem i tak zostało. Natomiast powiem Ci, że jak pojechałem pierwszy raz na obiekt, to zaglądanie do szafy to było dla mnie trauma. Mhm. Ja zupełnie nie wiedziałem, o co chodzi z tymi kabelkami, bo jak nawet, jako, mały technik robiłem sobie takie wody elektryczne, no to była bateryjka, była żaróweczka, Mhm. no to zawsze to trzeba było 2 przewody użyć, tak, plus do plusa, minus do minusa i to tak 2 przewody były, a tutaj ze sterownika wychodzi jeden, tak? Albo jednym sygnał przychodzi cyfrowy, nie? A gdzie ten drugi? Gdzie ta masa, tak? Em, i dopiero później człowiek, gdzieś tam, wiesz co prawda em, tej elektrotechniki to ja się już dopiero w cukrowni nauczyłem, gdzie jak już przeszedłem do kolejnej pracy, gdzie natomiast na początku to była dla mnie tragedia. Ja tego nie rozumiałem. Ja kończyłem studia elektroniczne i nie było takiego, nacisku na szafy. Zazdrościłem bardzo kolegom, którzy kończyli wydziały elektryczne o podobnym kierunku, automatyka i robotyka. Oni mieli tą praktykę i oni wiedzieli, jak to w szafie wygląda. Okej, mnie Mhm. nauczyli, czym się różni stycznik od przekaźnika, ale jak podłączyć przekaźnik i stycznik, to przyznam Ci się uczciwie, ja tego nie wiedziałem, nie? Mhm. I powiem Ci, nie wiedziałem tego,
I, e, am, już jak pracowałem w AMT Systems, to taką ideę miałem, żeby stworzyć takie szkolenie właśnie dla podstawy elektrotechniki, czy to się Mhm. chyba mechatroniki nazywa, gdzie tam taka szafa jest zbudowana, gdzie są grzebienie, koryta, są jakieś elementy, zaciski i tak dalej. I kursanci na podstawie schematu uczą się, jak to wszystko podłączyć, jak mierzyć i tak dalej. Powiem Ci, że szkolenie, Fajna no, sprawa, no. nie cieszy się takim powodzeniem, bo Bo to takie podstawy, ale no, czy jesteś programistą, czy jesteś od szaf, czy nawet od Eplana, podejdź sobie i przykręć kilka tych dokładnie. przekaźników, zobacz w jaki sposób to fizycznie później ma wpływ, gdzie to tam poumieszczasz, to jest, no później w głowie zostaje, nie? Bo przykręcałeś. Tak, nawet na taka manualna robota, wiesz, jak pozarabiać te przewody i tak dalej, to Dokładnie, no. naprawdę to no szkolenie naprawdę cieszy się niesamowitym, powodzeniem, a wyszło to z tego, że ja widziałem moją potrzebę. Ja jako Mhm. programista, jako, osoba, która, zaczynała, nie miała tych umiejętności i też słyszałem, że programiści dzielą się też na takich, którzy nie odchodzą od biurka i tacy, którzy chodzą. No Tak. ale żeby odejść od biurka, to człowiek musi mieć jakieś umiejętności, których mógł na studiach albo w szkole nie zdobyć, no ale od tego są szkolenia, gdzie można się tego dokształcić. Jeżeli nie pracował na utrzymaniu ruchu, tak, ja zawsze, Mhm. e, e, żałuję, że nigdy nie pracowałem na utrzymaniu ruchu, bo tych tu umiejętności człowiek nie zdobył, a właśnie tego typu, właśnie pracę z obiektem w szafie, podłączanie czujników i tak dalej, to człowiek się nauczy na utrzymaniu ruchu. Z drugiej strony, no, nie za bardzo nauczy się wtedy, jak działać z tym sterownikiem, bo często Dokładnie. często, tych możliwości tam brakuje. Tam jest wiedza praktyczna, obiektowa, natomiast dostęp do tego sterownika jest dużo mniejszy, no bo proces czy maszyna działa i raczej jeżeli nie ma jakiejś, działki research and development, Mhm. to może być ciężko, żeby tam coś do tego sterownika zerknąć. No i ja mam w ogóle takie przemyślenie, że generalnie automatycy, programiści PLC to właśnie tak się trochę dzielą, że mamy taki pełny przekrój. Po prawej stronie mamy totalnych specjalistów od programowania i oni praktycznie nie dotykają kabelków, bo oni piszą takie zaawansowane funkcje, że oni tracą czas, jeżeli odejdą od tego kodu. Po drugiej stronie są tacy, którzy ewentualnie otworzą bloczek, zobaczą interloki, ale oni go w ogóle nie modyfikują, bo oni są wyłącznie do tego, żeby sobie popatrzeć, co jest w programie, ale co jest elektrycznie mocniej. Czy oni mają bardzo mocne umiejętności manualne, no a pośrodku jest większość, czyli tacy, co potrzebują trochę tego i sobie radzą w każdym jakby, w każdej dziedzinie, nie? Że to tacy głupio nazwać średniaki, ale ich umiejętności są na tyle jakby takie szerokie, że sobie poradzą na wielu płaszczyznach, nie? I takie moje jest przemyślenie, jeżeli chodzi o właśnie programistów PLC, o automatyków. Znaczy, no tak, tylko ja sobie, no ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że o co mi chodzi? No bo są tacy, którzy siedzą przy komputerze i on do jakiegoś akapowca albo elektryka powie: „Idź mi tam sprawdź”, Mhm. tylko to jest osoba trochę ubezwłasnowolniona. Ja to tak czuję. Nie chciałbym być taką osobą ubezwłasnowolnioną, która ma pewne ograniczenia, nie pójdzie tam, bo ona nie wie i tego nie zrobi. No czasami trzeba iść, do tej szafy, zobaczyć, co tam nie działa. Może po prostu wystarczy, bezpiecznik włączyć, tak, albo wymienić, bo się topik spalił, tak, albo kabel dokręcić, no, cokolwiek, tak. No tak. I możemy czekać z założonymi rękami i zbijać bąki, albo wziąć się do pracy, podejść do tej szafy i tam też pomyśleć, bo to przecież nasza praca polega na tym, żeby myśleć i rozwiązywać problemy, tak? Czy to jest problem, w komputerze, czy to jest problem natury elektrycznej czy sygnałowej, to myślę, że nie ma znaczenia, nie? Tylko trzeba mieć Mhm. odpowiednie kompetencje, nie? No ja I i chęć. mhm. Ja i tak najczęściej pracowałem w takich zespołach, gdzie byli serwisanci, gdzie oni dbali o maszynę, o obiekt. Oni musieli zadbać o sprawdzenie na przykład interloków elektrycznych i w ogóle. I programista dbał o kod, nie? I o sekwencję, żeby to wszystko wykonywało się odpowiednio z punktu widzenia kodu.
i oni tworzyli taki team, nie? I teraz każdy miał swój zakres obowiązków, bardziej za to lub bardziej za to. Gdzieś tam się przenikali, ale mimo wszystko każdy dbał o swój kawałek tortu, żeby cała maszyna lub cała linia produkcyjna na koniec ruszyła według jakichś tam wymagań, nie? Tak. Dlatego te przekrojowe, że jest totalny specjalista od kodu i totalny taki elektryk, co tylko zajrzy do kodu, mam tak wbudowane w głowę, że tak wygląda w sumie rynek, nie? Znaczy ja mam wrażenie, że to tak może w Niemczech wyglądać, bo mam takie doświadczenia, że tam ludzie są po prostu specjalistami. Jeden jest elektrykiem, jeden jest IO-checków, inny jest od programu i oni się skupiają tylko na swojej dziedzinie. Ja nie wiem, no może No ja w sumie głównie teraz robię w Niemczech, może mam takie naleciałości i widzę to, nie? że to jednak każdy się specjalizuje w swojej dziedzinie, nie? Mhm, I nie ma dokładnie. tak, że nie ma czegoś takiego, że człowiek orkiestra i jeden nie robi wszystko, tylko ten jest za ten dział odpowiedzialny, ty jesteś za co innego odpowiedzialny. Nie wiem, nie wiem co o tym myśleć, czy to dobrze, czy źle, bo choć uważam, że jeżeli mamy, taką kooperację, to fajnie by było, żeby, ten programista potrafił też na obiekt pójść, coś tam w kabelkologii zrobić, Mhm. i fajnie by było, żeby ten elektryk czy obiektowiec też potrafił podejść do mojego komputera i sobie coś tam też, kliknąć i samemu potestować. Nie wiem, czy jakiś podgląd włączyć, czy sobie wyeksportować, czy utworzyć, tablicę do podglądu, i tak dalej, nie? To No, ciekawe spojrzenie. Czyli mówisz co, miałeś pracę i później jak ta twoja kariera się rozwijała już jako mm, automatyk? Czy widziałem na LinkedInie różne wpisy i później nawet byłeś szefem jakiejś grupki automatyków, tak? mm, tak, słuchaj, no bo w tej firmie przepracowałem, w pierwszej firmie integratorskiej, przepracowałem rok i 7 miesięcy, zdaje się. Natomiast no, to była praca wyjazdowa. Po cukrowi dużo jeździłem, i życie wyglądało w ten sposób, że od poniedziałku do piątku to był wyjazd, czasami na 2 tygodnie. I nie do końca mi się to podobało z uwagi na to, że miałem narzeczoną i ten czas był taki trochę okrojony. Natomiast no, człowiek zdawał sobie sprawę, że no, praca automatyka, czy automatyka programisty, czy inżyniera systemu, no niestety w ten sposób wygląda. No, Mhm. nie można uruchamiać, wszystko można, ale no, myślę, że jeszcze do takiej technologii nie doszliśmy, aby to zdalnie uruchamiać, choć, tutaj mały wtręt, jak na jednej z elektrowni uruchamialiśmy, blok, to turbina była przywieziona, producentem była firma hinduska, i oni przysłali wszystko, ani jeden Hindus nie przyjechał, a Mhm. wykorzystywali wsparcie, no, klienta, czy grupy rozruchowej, czy nas, którzy na miejscu byliśmy i wyobraź sobie, że kazali sobie kamery rozkładać. Kazali sobie kamery rozkładać i oni mówili, że oni te turbiny tak uruchamiają, czy turbozespoły, można powiedzieć, turbogenerator, bo to oni tak po całej Europie, po świecie uruchamiają, ale powiem ci, że poziom ich wiedzy był naprawdę, zatrważający, bo pierwsze co, to przywieźli szafę, która stała sobie gdzieś tam kilkanaście miesięcy pod dachem, no to wiadomo, że ten, e program z tego sterownika wyparował i oni przywieźli swoją stację inżynierską, czy tam ten komputer, na którym to projektowali, to było z klasycznym WinCC i goście nie potrafi dołączyć. Goście nie potrafi połączyć, nie? To tak żeśmy mu co prawda my tam przez, zdalny pulpit żeśmy to robili, Mhm. w taki sposób, więc my tam mogliśmy tą jego myszką tam mu posterować. Więc tam taka sugestia, może by mu tam adres IP ustawić albo cokolwiek, bo on tam nic nie widzi, nie? Później gość miał problem, żeby w ogóle WCC wystartować, także naprawdę ach, yy, dobra, temat na inną dyskusję. Później się okazało, że odstawili zupełnie tą firmę, kto inny przyjechał z Polski i to uruchomił. Hardware został, mechanika i tak dalej, ale co ciekawa rzecz, to skalowanie temperatury było od 0 do 60 stopni. A tutaj się pytają: "A co jeżeli na przykład olej będzie miał mniej?" A oni nie mogli tego zrozumieć. Jak olej może mieć mniej niż 0 stopni? Jak w ogóle temperatura może mieć 0 stopni, nie?
I oni nam testy robili, tak, nie. A, okazało się, że to moja taka sugestia, że u nich nigdy zimno nie jest, No nie? tak, I to dokładnie. nie docierało do nich, że może stać urządzenie, gdy na dworze jest ujemna temperatura, w hali też może i ten olej może mieć ujemną temperaturę, nie? Mm. Nie docierało. Także tak, no, podejście ludzi i to, co oni postrzegają, jest naprawdę dziwne, więc, także można też zdalnie uruchamiać, więc, To a znaczy, ja na przykład bardzo mocno zdalnie uruchamiam. U mnie wygląda sposób pracy taki, że jestem u klienta na miejscu w czasie instalacji, na przykład serwer klientów, ale jesteś. sprawdzam sieci, sprawdzam dostępy, jakieś rzeczy związane z jakimś manualem, takie bardzo krytyczne rzeczy. Ustalam z klientem jakiś etap prac. No i później jest na przykład etap, kiedy klient się musi przygotować, no bo czasem jest tak, że linia musi się, nie wiem, wysuszyć, wygrzać, jakieś tam technologicznie testów przejść ileś tam tygodni, zanim w ogóle zatwierdzą, albo straż pożarna musi przyjechać i sprawdzić milion rzeczy, nie? Ten czas trwa i bez sensu jestem ja potrzebuję być już na automacie, kiedy potrzebujemy zbierać raporty i w ogóle, i ten czas ja jestem zdalnie. Ja to łączę się przez VPN-y, przez TeamViewery, w zależności jaka jest topologia po stronie klienta. I uruchomienie takie trwa sobie w czasie, kiedy oni testują. I później przy strzale, kiedy dajemy start procesu taki produkcyjny, znowu się pojawiam u klienta, żeby nadal o te relacje dbać i o to, że jestem dostępny, jak coś się wydarzy, żeby być od razu. No i wtedy tylko uruchamiam, więc moja praca bardzo często jest zdalna, nie? Ja mam tylko takie krótkie wycinki, kiedy wiem, że muszę być u klienta i co by się nie działo, klient by mówił: „Nie, nie, bo jeszcze nie jesteśmy gotowi”. Ja na czas instalacji tego, ja muszę być u was, żeby nie było kłopotów, komunikacyjnych, nie? Tak, tak, to myślę, że to normalny model pracy. Natomiast, miałem na myśli, wiesz, takie typowo online'owe uruchomienie, typu zdalne, zupełnie zdalne, że człowiek Mhm. nawet na No, no na to obiekcie tutaj nawet się brakowało pojawia. serwisanta na przykład od nich, który by przyjechał, znał urządzenie i by No był tym, właśnie, e, jakby przekaźnikiem informacji, nie? Co on widzi, a co tamten, programuje. bo ja uważam, że na samym początku to trzeba pojechać, poznać obiekt. Jeżeli już go znamy, wiemy, czego się możemy spodziewać, to Mhm. pewne etapy uruchomienia zdalnego jak najbardziej wchodzą w grę. Natomiast nie wyobrażam sobie uruchamiać coś, czego człowiek na oczy nie widział, no bo to nam bardzo ogranicza świadomość, tak? No możemy, Dokładnie. a na obiekcie to człowiek no, może odejść od komputera i widzi, że coś mechanicznie jest zablokowane, tak? No niby w programie Mhm. wszystko działa, a jednak nie idzie, tak? No. Więc, no dobra, ale wracamy do tego, że pracowałem sobie i dużo wyjazdów było i pojechałem do jednej z cukrowni i tam dostałem takie na asystę przy kampanii, czy tam coś jeszcze dorobić, jakieś blokady, i takie głupie pytanie padło, czy ja nie chciałbym tutaj pracować. Ja mówię: „Praca na miejscu, robiłbym to samo, co robię”, no i tak, no już Mhm. nie będę wchodził w to, że też, no, zarobki w pewnym momencie, były chyba niezadowalające, natomiast to znajomi mnie uświadomili, że że my tutaj ładne pieniądze zarabiamy, że można więcej zarobić, Mhm. tak? I co ciekawe, no wiadomo, młody człowiek dopiero co wszedł na ten rynek pracy, no przecież, takie rozmowy, zapytanie się o podwyżkę i tak dalej. Tym bardziej, że początki to była umowa zlecenie, to też dosyć Mhm. długo trwało. I to też własny kierownik nie chciał tego zmienić, tylko tam kolega kierownik z innego działu tak się upomniał, że: „O, Kamil, to chyba już czas najwyższy przejść na umowę o pracę”, tak? Także te kwestie finansowe tam, różnie to wyglądało, jakieś, em
typu wynajmowanie twojego samochodu w ramach, ci będziemy za to płacić, wiadomo, że ty nim nie będziesz jeździć, ale my ci tam ryczałt wypłacimy i to takie właśnie Aha, takie akcje. takie akcje, wiesz, no człowiek wtedy nie ma świadomości, wypłacają ci do ręki, tyle dostajesz, no to zadowolony mniej lub bardziej dostałeś pieniądze, tak, a Mhm. czy to wpływało na twoje składki emerytalne, czy nie, to człowiek nie miał świadomości, jak to wyglądało. No i właśnie no właśnie też taki, brak obycia na tym Mhm. rynku pracy jako pracownik, że kiedy iść, pogadać, coś o podwyżkę wspomnieć. Pamiętam kiedyś coś tak luźno rzuciłem, to bo czasy kryzysu to chyba był 2007-2008 rok, to teraz nie ma możliwości, bo to kryzys i tak dalej. Także no i myślę, że dzisiaj to lepiej podwyżkę prędzej dostaniesz w nowej firmie niż w starej. No, teraz też tak jest, nie? Że dlatego osoby skaczą pomiędzy firmami, bo zawsze jest tam plus 300, 500, 1000, zależy jaki tam Tak. kto ma, jak tak naprawdę pogada, bo kto ma bardziej pogadane, to ma lepszą wypłatę, nie? Tak, no i powiem ci, że no zdecydowałem się przenieść. Generalnie zmieniłem miejsce zamieszkania i przez długi czas pracowałem jako, no byłem w sumie takim jednym jedynym, programistą, który opiekował się całym systemem sterowania w cukrowni, co mi się bardzo Okej. podobało, bo tutaj, o ile w tej firmie to jeszcze człowiek był traktowany jako taki, młodszy programista, który niewiele potrafi Mhm. albo błędy robi i tak dalej, a tam się okazało, że można. Jeżeli człowiek dostaje trochę więcej samodzielności albo w ogóle zostaje z problemem sam, to No tak. jest w stanie to zrobić. Także to, Czyli dbałeś tylko o swój jakby system, tak? Jakby dbałeś, rozwijałeś, tak? Na tej no dbałem cukrowni. o cały system w cukrowni, tak, Mhm. więc na niego składało się 12 sterowników, w PCS-ie, tak, czyli takie Mhm. 400. Do tego dochodziły inne sterowniczki, które, kontrolowały pomniejsze maszynki. Także no generalnie ja byłem odpowiedzialny za rozwijanie całego systemu, cukrowni. Więc no tam było dużo. Oczywiście wiadomo, że to nie codziennie się tam, Mhm. pewne rzeczy zmienia, natomiast cukrownia ma taki charakter pracy, że, kampania cukrownicza, powiedzmy, że kroimy i z buraka cukrowego, produkujemy cukier, to kampania zaczyna się we wrześniu, no tak pi razy drzwi we wrześniu i potrafi trwać do stycznia, czyli to Mhm. jest około 3-4 miesięcy w zależności od tego, jak te buraki dużo urosną. No i wiadomo, że czy czynniki klimatyczne jak susze, czy Mhm. zbyt duża wilgotność nie popsuje plonów. No ale to jest około jednego kwartału. Pozostała część, wyobraź sobie, to są remonty i inwestycje, także Wow! tam co roku coś nowego się dzieje, jakieś, nowe pomysły na modernizację, nowe pomysły na zaoszczędzenie trochę energii, tak, a może tą wodę stąd to cofniemy tam, albo tutaj sobie jeszcze coś podgrzejemy, tak, albo jakiś y, albo c albo zwiększamy, mm, ilość buraków, które chcemy, kroić, tak, czyli no musimy pewne elementy, pomodernizować, także co roku było, o, co robić, tak? Czyli jakby zajętość takiej cukrowni to jest na przykład 4 miesiące z 12. Tak, tak, 4 miesiące trwa produkcja. Jeżeli No mówimy to o zwykłej kampanii, trochę e, zazdroszczę. no nie wiem, czego jest zazdrościć, bo to są 4 miesiące, kiedy trzeba pracować na zmiany, i te zmiany, no jak to zmiany, nocki się ciągną strasznie, mimo że czasami nie ma co robić, to i Mhm. tak trzeba sobie jakieś zajęcie znaleźć, i tutaj podejście ludzi bywa różne, a jedni będą jęczeć i narzekać: "Co wy tam robicie, po co was wasz tylu? Przychodzicie do pracy i nic nie robicie, tylko śpicie". Inny powie, że on wcale nas nie chce widzieć na obiekcie, bo on jak widzi automatyka, to znaczy, że coś złego się dzieje, tak, że coś się zepsuło. Inny jeszcze jakieś zajęcia wymyśla, a czwarty powie: "Słuchajcie, no skoro przygotowaliście tak dobrze fabrykę, czyli remont Mhm. dobrze wykonaliście, no to teraz, odpoczywacie", tak? Więc tutaj, no i my żeśmy próbowali wykorzystywać to czwarte podejście. Słuchaj, no dobrze, przygotowaliśmy remont, tak? No tak. No jeśli chodzi o remont, to tam się
wiele rzeczy ściągało, przetworniki, przepustnice, ustawniki i tak dalej, zbierało na warsztat, konserwowało i tak dalej. Także to ten remont to właśnie taki no co roku taki remont był wykonywany, więc Ja mówię trochę zazdroszczę, wiesz, bo ja jestem z jakby dziedziny, gdzie 24/7 to jest norma. Ewentualnie ktoś pracuje od poniedziałku do soboty i niedzielę mają wolne, i od poniedziałku znowu jadą z tematem. Na przykład mam umowy SLA podpisane z klientami i trzeba odbierać telefony w różnych porach dnia. I to nie jest przez 4 miesiące, tylko przez 12 miesięcy, nie? I czas na jakieś maintenance'y to są czasy, kiedy na przykład my mamy święta, lub jakieś tam wakacyjne, delikatne przerwy, nie? tak, Dlatego długie mówię, że weekendy. zazdroszczę tego, że jest w miarę ustalona rama, kiedy co robicie, nie? No tak, ale jako minus jeszcze powiem, że no to przypadało na przełom roku, czyli święta Bożego Narodzenia, Sylwester, także to są A, też, okej. to są, terminy, których, oczywiście jak tam zmiana wypadała, to tam co roku, tak był harmonogram przygotowywany, aby kolejna zmiana miała tą Mhm. Wigilię spędzoną w domu, tak. No ale tutaj o Sylwestrach to ja w tamtym czasie nawet nie myślałem, że można w ogóle coś na Sylwestra planować, No tak. bo to mimo, że człowiek idzie do domu, ale no jesteś pod telefonem jako inżynier systemu, Mhm. także tak to wyglądało. Więc, no ale słuchaj, po 8 latach, zaczęło mi się trochę nudzić w tej cukrowni, bo, ileż tych klocków można przekładać, tak? Nawet, Mhm. to trochę tak jak zabawa Lego e, klocki są, ale jest ich ograniczona ilość, tak? No i no może trochę przesadzam, bo to nie można do klocków Legów, ale jakbyśmy tak wzięli, kilkanaście tylko klocków, no to jest skończona kombinacja, którą można zrobić, tak? Już Mhm. pewne rzeczy robisz, podobne, a ja mam taki mankament, że lubię nowe rzeczy, tak? Mhm. Bardzo mnie, męczą projekty, które wykonuję po raz enty, które są Mhm. identyczne. Na przykład ja bym się nie nadawał do takiej pracy, gdzie masz jeden standard i tylko jedziesz i klepiesz, uruchamiasz tą samą maszynę, tak? Mhm. Także wiadomo, prawdopodobnie problemy byłyby różne, ale, lubię lubię urozmaicenie, więc no i zacząłem się trochę nudzić. Kolejna sprawa to stwierdziłem, że tam jest szklany sufit. Mój przełożony, może ewentualnie awansować na dyrektora, jeżeli dyrektor, też, się zmieni albo odejdzie na emeryturę. I no i generalnie, no tam specjalnie możliwości awansu, nie było. I słuchaj, natomiast tak, szukałem od już po 6 latach stwierdziłem, że zacznę szukać Mhm. pracy, natomiast to nie wyglądało tak łatwo, bo ja wiedziałem konkretnie, co chcę robić, a miałem pracę, z której całkiem zadowolony byłem, więc, całkiem zadowolony. No tak, nie było najgorzej, natomiast chciałem czegoś innego, czegoś nowego, chciałem się, trochę bardziej rozwinąć, i w międzyczasie trochę zrobiłem takie, studia podyplomowe. One się nazywały Master of Business Training. Mnie bardziej, interesowała ta część menedżerska, A właśnie, bo mam zapisane, że miałem cię o to tak, pytać. tak. I takie szkolenie sobie zrobiłem, bo stwierdziłem, że będąc kierownikiem człowiek potrzebuje takich umiejętności, miękkich. No tak odnośnie takich szkoleń miękkich to tam za bardzo nie było. Więc stwierdziłem, że na własną rękę sobie się dokształcę, tylko że to były studia właśnie MBA, Master of Business Training. One polegały na tym, że to jest część menedżerska plus przygotowanie do wystąpień publicznych, do tworzenia Mhm. treningów, szkoleń, więc ja mówię tak: "No dobra, tą połówkę to odbębnię, bo to mi zupełnie niepotrzebne będzie. Bardziej mnie interesują te umiejętności, menedżerskie typu komunikacja, zarządzanie konfliktami i tak dalej, zarządzanie sobą w czasie, no takie tego typu, rzeczy. Natomiast po tych studiach, słuchaj, znalazłem takie ogłoszenie gdzieś, firma w moich okolicach jakiś dodatkowy oddział otwiera i szuka
ludzi z kompetencjami, którzy byliby w stanie poprowadzić szkolenia, treningi z programowania sterowników, nie? A mówię: "No, co mi szkodzi spróbować, no, Mhm. niby się tutaj naszkoliłem, niby wiem, jak prowadzić szkolenia, wystąpienia publiczne i tak dalej, zobaczymy". No i tak się zaczęło. Dwa szkolenia przeprowadziłem. Okazało się, że to naprawdę, fajne flow z tymi kursantami łapie, że jesteśmy w stanie, pogadać. Bardzo wiele tematów na szkoleniu nas łączy. No, jesteśmy z tej samej branży, tak, oni chcą Dokładnie, no. wiedzieć, ale zresztą kolejna rzecz, słuchaj, jak, oni patrzą trochę na ciebie jak na guru, na człowieka, który stoi Mhm. wyżej, od nich, który im przekazuje jakąś wiedzę, która rozwiązuje ich problemy, tak. I to było niesamowite, że oni wdzięczni nimi byli. Ja widziałem to, po szkoleniu, widziałem, opinie po szkoleniach, tak. Nawet niesamowitą sytuacją, ale to już jak już pracowałem na stałe w Centrum Szkoleń Inżynierskich, dostałem, wyobraź sobie, tam połóweczkę od jednego, z kursantów, także to niesamowite było, że on tutaj w ramach wdzięczności, wdzięczności mi taki prezent, em, dał. Natomiast ja próbowałem, wiesz co, nie tylko być, trenerem, od 8 do 16, ale też, jak mi to na to czas pozwalał, to wychodzić z nimi na piwo, czy tak Mhm. zintegrować się, bo, kiedyś jak jeszcze sam jeździłem na różnego rodzaju kursy techniczne, to mi tego brakowało, że szkolenie Mhm. kończy się o 16, i koniec. Kolejna rzecz na tych MBA, nie MBA, MBT, Master of Business Training, poznałem różne metody prowadzenia tych szkoleń, jak angażować, kursantów, bo te szkolenia, czy nawet szkolenia z tych umiejętności miękkich zupełnie inaczej wyglądają niż techniczne. Ja miałem takie wrażenie, że jak człowiek przychodzi na szkolenie techniczne, to wychodził prowadzący, mówił: "Dzień dobry, nazywam się Kamil, lecimy ze szkoleniem". I nawet ci kursanci nie budowali relacji ze sobą Mhm. na przerwach. Każdy szedł po tą kawkę i no to gość ze mną, ale to tak ja nie zacznę rozmowy, on nie zacznie i to Czy tak. czasem jak grupki przyjeżdżały, to się razem trzymają, nie? Tak, tak, tak. Natomiast ja stwierdziłem, że to trzeba robić inaczej i na każdym moim szkoleniu później jak je prowadziłem, to zawsze poświęcałem, pierwsze pół godziny, godzinę na to, żeby każdy się zaczynałem najpierw od siebie, bo przedstawiałem się, kim jestem, co robię, jakie jest moje hobby, co lubię robić, tak żeby coś o sobie więcej powiedzieć. Mhm. I powiem ci, to budowało nie zawsze, bo zdarzały się takie grupy, gdzie ludzie byli naprawdę takimi introwertykami, takimi kamieniami, takimi jaskiniowcami, którzy nie chcieli wychodzić na zewnątrz. No ale ten nasz zawód chyba tak trochę wspiera, nie? Tą taką mentalność, że siedzimy przy komputerach i łatwo jest nam się zamknąć mimo wszystko do maszyny i do programowania. Tak, no ja z natury też jestem introwertykiem, dlatego te szkolenia pokazały, że ja potrafię takie rzeczy robić. Moja żona w ogóle nie wierzyła, że ja jestem w stanie wejść do ludzi i z nimi rozmawiać, tak? Jak jej pokazywałem komentarze i opinie, to ona nie wierzyła, nie? Ale to są narzędzia, których się po prostu nauczyłem, tak, więc wszystkiego można się nauczyć. I naprawdę te, szkolenia i budowanie tych relacji z tymi ludźmi, później się okazywało, że ktoś mówi, że jego pasją jest robienie noży, inny, nie wiem, tam na paralotni lata, tak. No to już były tematy, które gdzieś tam w przerwach między ćwiczeniami mogłem pociągnąć, a powiedz mi, a jak to wygląda, tak, i tak dalej. Także człowiek też tej wiedzy, trochę pozdobywał, więc, no później ta atmosfera się budowała i wydawało mi się, że dużo fajniej jest w takiej atmosferze pracować, kiedy czujesz, że to otoczenie jest bezpieczne, tak, że ty jesteś Mhm. w stanie się o głupią rzecz zapytać: "Przepraszam, a ten bajt to tych bicików to ile tam jest?", tak? Mhm. No to głupie pytanie, nie każdy musi kojarzyć, że i tak dalej, tak? Albo bo coś tutaj czegoś nie wiem i jeżeli wiesz, że obok siedzi Tomek, z boku Maciek, i już z nimi coś tam pogadałeś, wiesz, że ten robi to, tamten robi tamto i obydwaj lubicie popołudniami posiedzieć w ogrodzie i tam pogrzebać w ziemi, Mhm. no to nie wstydzisz się tego powiedzieć, czy tam nie wstydzisz się obnażyć tą swoją niewiedzę, no bo jesteśmy na szkoleniu, a miałem wrażenie, że na innych szkoleniach, gdzie nie było takiej budowania relacji, tylko
no nie chcę tutaj firmy wymieniać, bo to nie o to Mhm. chodzi, ale tam skupiali się na kompetencjach i przekazywaniu wiedzy, to tego nie było, a mam wrażenie i tak się uczyłem, że musisz mieć dobre i przyjemne środowisko do nauki. Nawet jak nasze dzieci się uczą, to dużo łatwiej nauka przychodzi wtedy, kiedy dziecko jest, zadowolone, uśmiechnięte, kiedy nic strasznego się nie dzieje, niż jak jest zestresowane, tak? Tak, Więc tak, no tak. tutaj zależało mi o to, na tym, żeby budować tą pozytywną atmosferę, no bo to nie chodzi o to, żeby suche fakty przekazać i skończyć szkolenie, tylko żeby coś zostało. No i tak to wyglądało. Później przyszły czasy pandemii. Pracowałem Mhm. już na etacie w tej firmie szkoleniowej. No myślę, że mogę powiedzieć, że to był EMT Systems. Bardzo sobie chwalę. To był naprawdę świetnie spędzony czas, bo kupa ludzi, jakich spotkałem, i do tej pory mam znajomości i przyjaźnie z tego etapu. Także to był bardzo, bardzo dobry czas, i muszę powiedzieć, że w porównaniu do poprzedniej pracy to tego brakowało mi. Cukrownia to jest miejsce hermetycznie zamknięte. My nie wychodziliśmy na zewnątrz, no wiadomo, jakieś konferencje, ale tam tego transferu wiedzy nie było. Mhm. A tutaj, jeżeli poznajesz nowych ludzi, wiadomo, że jacyś dostawcy, najczęściej to są ci sami ludzie, te same firmy przyjeżdżają i tam różne usługi oferują. Natomiast tutaj była okazja poznać, wielu ludzi, wielu przyjaciół, także klientów, bo do tej pory niektórzy są klientami. Natomiast przyszły, słuchaj, czasy pandemii i okazało się, że szefowi nie spina się, tak, że Mhm. przyjeżdżać na szkolenia, no bo takie czasy, coś tam online próbowaliśmy robić, no ale to nie było to samo, no i trzeba było sobie znaleźć inne zajęcie. Natomiast ja już miałem, założoną działalność gospodarczą i tam pewne rzeczy, robiłem, więc no odezwałem się do swoich byłych klientów, do firm, Mhm. bo były takie firmy, które, e, szkoliły grupy programistów dla Mhm. siebie. Także, więc tam poodzywałem się do tych klientów z uwagi na to, że myślę, że mogą mnie w jakiś sposób kojarzyć, a mam wrażenie, że dobry. No i właśnie mniej więcej w taki sposób, odezwałem się do jednej z firm. Oni akurat mieli zapotrzebowanie na PCS-owca. No i tak się to zaczęło i od tamtej pory, na początku to była taka kompletna freelancerka, czyli pracowałem tylko dla jednej Mhm. firmy. Co prawda miałem już wtedy te umiejętności, diagnostyki sieci, bo Mhm. już na etapie EMT System, co zacząłem realizować, także te 2 nogi, no praca dla jednej firmy, no i plus właśnie zlecenia z diagnostyki sieci, Czyli no i Profinet, Profibus u ciebie Profi jako taki Profibus, dodatkowe, zlecenia, tak? Na dodatkowe zlecenie, natomiast, no raz w miesiącu, jak się takie zlecenie wykona, to całkiem nieźle zasila budżet. mhm. Natomiast jest to usługa bardzo niszowa, no ale która bardzo, bardzo pomaga i ratuje klienta. Także Tak, tak, jak najbardziej. Mhm. Także jak, zakład stoi trzeci dzień i straty są liczone, jak to mi jeden klient powiedział, my już w milionach liczyliśmy straty, to człowiek ma tą satysfakcję, że przyjeżdża i No, ja podaje. widziałem u ciebie filmiki, w jaki sposób znajdowałeś kable pozarabiane gdzieś tam w szafach, w różnych miejscach. No to włos jeży się na głowie, że jednak takie, kruczki, takie chochliki siedzą, nie? Tak, no i to ja od tamtego czasu, słuchaj, to freelancerka, no plus miałem takie znaczy, miałem swego czasu, zatrudniałem do biura, dziewczynę. Natomiast głównie pracuję sam i głównie wspieram się, wiesz co, mam takich 2 znajomych, automatyków, których poznałem na obiekcie. Co prawda, no, co ciekawe, automotive, bo Mhm. ja w maszynowce nie działam, natomiast miałem takiego jednego klienta, który potrzebował fachowca od sterownika do pras, także to sterownik, i więc we Wrocławiu kilka rzeczy udało się tam zmodernizować, głównie, no i tam
mie takich 2 automatyków poznałem, którzy akurat coś tam w PLC się bawili i także od czasu do czasu, korzystam z ich usług, ale generalnie pracuję sam. Natomiast wydaje mi się, że to już jest taki moment, że trzeba pomyśleć o czymś większym z uwagi na to, że to się tak organicznie rozwija i po prostu brakuje mi czasu. Brakuje mi czasu, bo mam wrażenie, że zostawiam niektórych klientów bez Z opieki. opieki, no. I to jest tak, że, głównie wracają ci klienci, u których już coś robiłem. Mm, Myślę, że wracają dlatego, bo poznali renomę, markę i wiedzieli zawsze, że mogą na mnie liczyć i to, co dla nich wykonałem, to było wykonane, na bardzo wysokim poziomie, także po co szukać kogoś nowego, Dokładnie, skoro masz no. kogoś sprawdzonego, choć też to działa w drugą stronę. Skoro masz kogoś byle jakiego, ale jako tako dowodzi, to nie wiadomo, czy trafisz na kogoś gorszego, nie? No tak. Także czasami, słuchaj, zastanawiam się, jak to jest, że ten pan Zdzisiu, który no taką chałturę odwala, tak, no widać, no przyjeżdża się po nim, poprawia i tak dalej, no ale dalej tam w Ale niego on jest na stabilnym poziomie. no i pewnie spotkałeś się z takimi, kolegami z branży czy koleżankami z branży, którzy gdzieś tam jakoś, nie wiadomo jak, ale wciąż istnieją i naprawdę, Oczywiście. choć mnie to zastanawia, dlaczego tak to się dzieje, ale mam wrażenie, że po prostu masz ten jeden kontakt, i wiesz, że jako tako ci zrobi, no to nie szukasz kogoś innego, albo No jeżeli tak, nie tak, jesteś, dokładnie. przymuszony do tego, bo albo no to tak człowiek zostaje, więc, ma to swoje dobre i złe strony, A nie? powiedz mi, bo mówiłeś o cukrowni, o PCS-ie, a jakiego innego rodzaju projekty realizujesz? Możesz się czymś pochwalić, nie wiem, czymś, ciekawym, jeżeli chodzi o konstrukcję, dla ciebie było coś odświeżające lub, czymś ogromnym, jakie zrealizowałeś w swojej karierze? Pochwal się czymś, nie muszą być nazwy oczywiście, to pełna Wiesz co, dowolność ci po twojej stronie. powiem tak, że no bo dużą część życia pracowałem w cukrowni, ale to, nie tylko jednej, bo miałem też do innych jeździłem cukrowni, nawet w ostatnim czasie w ostatnim czasie, jak już tak patrzę, to był 2023 rok, także to też czas szybko leci. Także tych cukrowni było kilka, natomiast no nie ukrywam, że powiem tak, cukrownia to jest niesamowity przekrój automatyki przemysłowej, bo to jest w głównej mierze przemysł ciągły, ale to jest spożywka, więc tam też są elementy, gdzie, te wszystkie żywieniowe sprawy i tak dalej, e, muszą być brane pod uwagę. Tam jest też przemysł maszynowy, bo część pakowania, pakowaczki to Mhm. jest przemysł maszynowy. Tak. Ym, Też znajdują się roboty. Co prawda o, roboty też, Fanuki mieliśmy w laboratorium surowcowym. Tam robot, który pobiera próbki i e, no taki manipulator jest, no ja to nazywam manipulator, który tam z różnych części wkłada te próbki i tam czyści te, no także też trochę robotyki jest. Do tego każda cukrownia potrzebuje energię elektryczną, potrzebuje parę sobie wyprodukować, więc to jest część małej, elektrowni O. węglowej. Do tego oczyszczalnia ścieków dochodzi, także ja tam miałem naprawdę, przekrój całego przemysłu. Trochę tej energetyki człowiek liznął. Oczyszczalnię ścieków zrobiłem. Także w każdym z tych miejsc, człowiek coś tam robił albo musiał pójść i coś tam zoptymalizować, więc, każdy z tych procesów w jakiś sposób, poznał. Natomiast powiem ci, że, największym takim wyzwaniem dla mnie było, i nie wiadomo jak pierwszy blok energetyczny robiłem. To dla mnie była zupełnie czarna magia, i jak w cukrowni pracowałem, to my mieliśmy, kotły, ale tam sterowanie było jeszcze zrobione na przekaźnikach. Z uwagi na to, że to pod UDET podlegało, to my Mhm. specjalnie nie mogliśmy tego zmodernizować, bo każda modernizacja e, powoduje, że trzeba UDET wezwać, a Dokładnie. tutaj trzeba było tego uniknąć, więc tam nie było żadnego safety. Tam, operatorzy za pomocą przycisków na paneli otwierali, zamykali zawory i tak dalej. Co prawda my sobie to zwizualizowaliśmy,
Natomiast dla mnie działanie bloku energetycznego jako takiego, czy produkcja pary, puszczanie jej na turbinę, to o tyle, co się dowiedziałem, co tam musiałem się dowiedzieć, to wiedziałem, tak, że jest walczak, w którym się gotuje wodę pod wysokim ciśnieniem i tak dalej, i tam takie rurki są, które wchodzą do kotła i tak dalej, i są pompy wody zasilającej, trzeba wodę doprowadzać do tego czajniczka, żeby on się tam nie zagotował i nie spalił. Do tego też trzeba odpowiedni poziom utrzymywać, żeby jak za dużo tej wody będzie, to może dojść do takiego zjawiska, które się nazywa plucie kotła, tak? Mhm. Chodzi o to, że jeżeli kropelka wody z tego poziomu w walczaku, walczak to zbiornik, w którym się tam, taki Mhm. czajniczek, on się tak nazywa, ponieważ no jest z kształtu walca. I jeżeli taka kropelka wody no wyleci i poleci na łopatki turbiny, no to ją zniszczy, tak? No bo tam ta entalpia jest duża, ta energia i prędkość jest duża, więc to. Natomiast to był bardzo uproszczony obiekt, więc jak pierwszy raz uruchamiałem i tworzyłem projekt na blok energetyczny, no to wiele rzeczy było takich nowych, tak? Więc to było dosyć ciekawe i takie nowe, zupełnie nowe, bo człowiek znał system sterowania, znał automatykę i tak dalej, ale tu przychodzi nowy proces. Yy, Oczywiście była instrukcja czy algorytmy rozpisane, ale to i tak niewiele Mhm. mówi, bo tu mamy parę, tu mamy różnego typu rzeczy, tak? Tu woda zasilająca, tutaj musimy to przełączać, tutaj i tak dalej, także to naprawdę mm, robiło wrażenie. Czyli blok energetyczny jako Myśl taka. myślę myślę, że jeśli chodzi o stopień, no cukrownia też jest A, cukrownia, no właśnie, cukrownia bo to ten cukrownia też jest Mhm. skomplikowana, bo wiesz, no masz buraka i na końcu ci cukier wychodzi, tak, więc najpierw musisz oczyścić tego buraka, później go pokroić, później ugotować z niego kompot, później na stacjach wyparnych odciągnąć trochę tej wody, zagęścić to, później jeszcze przez filtry to przeprowadzić, później wrzucić do warnika, czyli musisz to zagotować i zaszczepić ten cukier, czyli no musisz znowu zmienić gęstość, tak? Co prawda No tak, to tak, jest tak. takie przyspieszenie, nie wiem, chyba każdy z nas i ty, drogi słuchaczu, też pamiętasz takie doświadczenie. Niedawno moja córka robiła z roztworu nasyconego, wytrącaliśmy sól. Tam taką nitkę się do tego roztworu wpuszczało, po jakimś czasie jak woda wyparowywała, to ta sól się krystalizowała. No to podobny proces, tylko jest dużo szybciej wykonywany, tak? No i później słuchaj, ten cukier trzeba osuszyć, tak? Przechodzi przez takie suszarki bębnowe, gdzie tym ciepłym powietrzem jest dmuchany. Później to trzeba rozprowadzić do silosów. Z tych Mm. silosów też trzeba go wyciągnąć później, żeby go zapakować. Także to tam no jeszcze plus jakieś tam poboczne procesy, jak no to, co wyciśniemy z tego buraka zostaje, taka pulpa, to też jeszcze idzie na prasy, żeby tą wodę odciągnąć, tak? Przecież nie wylejemy tego do No, studzienki, no bo to dokładnie. jest to jest woda, tak, którą musimy wprowadzić do procesu. Także no te DCS-y to jednak dużo w tym jest i pytałeś się o duży projekt, to O, no powiem. na przykład tak w liczbach, żeby ktoś sobie mógł wyobrazić, jak duży to może być obiekt. Dzisiaj Nie wiem. patrzyłem na mojej WinCC, to miałem 512 tysięcy obiektów, takich zmiennych nie wiem, czy to dużo, czy mało, ale to No to już e, dużo. natomiast cukrownię, no miałem 12 sterowników. Dzisiaj mam taki sterownik, jeden, który wyobraź sobie jest tak napakowany, że kompilacja i wgranie programu zajmuje bite 5 minut, tak? Także tych obiektów tam jest proces obiektów ponad 1500 na chwilę obecną, nie? No nie wiem, osoby, które pracowały ze sterownikami, to wiedzą, że wgranie programu do sterownika nawet do takiej 1500, co prawda TIA Portal wszystko wgrywa, to nie możemy Mhm. trochę porównywać, ale ten stary step, bo tutaj jeszcze w PCS-ie bazujemy na starym stepie, klasycznym stepie, może tak, No tak. to wgranie
wgranie sterownika, no, tak dużo nie zajmuje, tak? A No, tutaj ale tam, jak już pamięci brakuje, to trzeba ją kompresować, coś tam, jakieś cuda, no, żeby się można cuda udało, nie? robić, tak, tutaj Pamiętam. po prostu, także no, duże rzeczy. Natomiast, jeśli chodzi o ilość wejść, wyjść, ciężko mi jest to powiedzieć. Nigdy mi to nie imponowało. Wiem, że niektórzy to liczą, ile to mają wejść, wyjść. Am, także, nie wiem, ja mogę obrazowo powiedzieć, że jak taki obiekt wygląda, bo może to zrobi jakąś różnicę, podziała na wyobraźnię, że to ja pracuję na obiektach, czy to cukrownie, czy elektrownie, no to po obiektach to się rowerami jeździ, tak? Także więc to nie maszyna, którą możemy, nie wiem, szybciej lub wolniej obejść, czy tam hala produkcyjna, gdzie widać, powiedzmy, koniec. No bo w Automotive to też te linie produkcyjne mogą być duże. Kiedyś byłem w Volvo we Wrocławiu, to to Mhm. to 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 też to bardzo na dużo wyglądało. Co prawda tam aż też pojechaliśmy na Profibasa, ale to tam mieliśmy przyjemność, że nas automatyk oprowadził, czy już kierownik oprowadził od początku, jak autobus powstaje, także to też była frajda, Mega, no. gdzie widać gdzie widać tutaj, Mam sam kolegów, w cementowniach, gdzieś tam jeżdżą po świecie, to żeby zrestartować, serwery, które są w różnych miejscach ze względu na bezpieczeństwo i tam, czy albo serwery, albo klientów, stacje, mhm. to biorą samochód i jeżdżą po tych stacjach, bo się nie da tak, po prostu dojść, nie, ani tak dojechać. Ale to nie robi się tego zdalnie? To dzisiaj myślę, że Y, Mają czasem sytuacje, gdzie muszą no pojechać, nie? czasami tak, jak Wiesz, wszystkie jak ci zostanie okienko, czy na pewno, a ty już nie masz dostępu. tak, zgadzam się. To w takich sytuacjach rzeczywiście trzeba iść fizycznie, przycisnąć przycisk, nie? Dokładnie, akceptuję. No dobra, to mamy godzinkę za sobą. Powiedz mi, czy chciałbyś coś nam jeszcze zostawić? Jakieś pytanie, może coś chciałbyś powiedzieć do naszych słuchaczy? Takie 2 rzeczy mi się, przypominają, to żebyśmy pamiętali o podstawowej zasadzie rozwiązywania problemów w automatyce. Myślę, że nie tylko, czyli włącz, wyłącz zasilanie. I warto o tym pamiętać, bo to bardzo często, z moich statystyk wynika, że na, e, 10 awarii w 8 uda nam się problem rozwiązać. Co prawda to nie jest rozwiązanie problemu, bo jeżeli coś się zacina, czy tam zapycha, czy coś się nie udaje, to oczywiście możemy coś zresetować, ale tak, o tym chciałbym pamiętać. I jedna rzecz taka, która mi przychodzi, jak żeśmy rozmawiali o początkach kariery, to ja pamiętam, że wtedy byłem bardzo zestresowany i wiele rzeczy mnie przejmowało, bardzo się przejmowałem. I myślę, że, taka dobra rada, żeby się po prostu nie przejmować, bo no dzisiaj patrzę na to z punktu widzenia, nie wiem, 18 lat w przemyśle, ale często zdarzały się takie sytuacje: "No jutro musisz być, bo to, siamto i tak i musimy to zrobić jutro, dzisiaj już, najlepiej teraz", a później się okazuje, że człowiek przyjeżdża, wcale nie trzeba było, albo musisz być, bo jak nie będziesz, to masz rzucić wszystko i okaże się, że jeżeli człowiek, bo ja cenię sobie ten life work balance, choć, Mhm, wydaje mi się, że to u mnie wygląda w ten sposób, że jest czas, kiedy trzeba rzeczywiście przycisnąć, no bo mhm, jest uruchomienie, to trzeba dać z siebie wszystko, ale później przychodzi czas, kiedy trzeba odpocząć, tak? Nie można cały czas, jechać na wysokich obrotach, no i są sytuacje, kiedy trzeba po prostu powiedzieć: "Słuchaj, no nie mogę, jestem umówiony z żoną, z córką do teatru i, nie dam rady", nie? Także także myślę, że, to takie spostrzeżenia. A na koniec, no, chciałbym, zaprosić do posłuchania automatycznego podcastu. Chyba nie ty wspomniałeś o tym, ale, oczywiście. udało mi się, żałuję trochę, bo dawno nic nie nagrywałem, ale zapraszam osoby, które nie słuchały, a chciałyby posłuchać, pogawędek o automatyce przemysłowej, czy są na początku, czy w środku tej drogi, czy są doświadczeni. Dzielę się swoim wiedzą, doświadczeniem. Myślę, że warto posłuchać. Tak, podczas dojazdów do pracy na obiekt. Dokładnie, zapraszamy do automatycznego podcastu. Tam jest dużo, dużo ciekawych, i rozmów, i takiego, myślenia o automatyce przemysłowej.
Również na JK Automation, tak? Jeżeli ktoś ma problemy z Profibasem, z Profinetem, gdzie jest potrzebna diagnostyka, pewnie da się tam znaleźć kontakt do Kamila. Jak najbardziej, co prawda mam dedykowaną stronę, serwer diagnostyka-profibas.pl, ale na stronie jkautomation.pl również będzie kontakt do mnie, także jeżeli macie problem z sieciami Profibas, Profinet, jeżeli coś utknęliście i proces nie idzie dalej, a trzeba to wznowić, to zachęcam i zapraszam do kontaktu. Dobra. Dzięki Kamil, dzięki, że byliście z nami podczas tej naszej rozmowy. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do Kamila na temat różnych zakresów PCS-a, Profibasa, Profineta, czy nawet szkoleń, śmiało piszcie w komentarzach i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, do zobaczenia. Cześć.